Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Dzisiaj, jak myślę, nie lada gratka. Składam nową, starą Amigę 1200. Jak widać tutaj jest nowa obudowa. Nowa obudowa, no transparentna, powiedzmy, że półprzezroczysta, troszeczkę mleczna. Tutaj będę chciał wykorzystać to, że widać na zewnątrz trochę więcej wnętrzności, że tak się wyraża, Amigi niż w innych obudowach. Jak widzicie, płyta główna nie ma w ogóle pod spodem ekranu metalowego. Taką płytę miałem luzem i postanowiłem troszeczkę ją tutaj wykorzystać. Jeśli chodzi o metalowy ekran, jest tylko tutaj, jak widzicie, metalowy taki grzbiet, który pozwala zainstalować złącza płyty głównej. Natomiast cała płyta, co postaram się pokazać, od zewnątrz będzie widoczna. Mam nadzieję, że właściwie już to zweryfikowałem, że nie ma problemu. Ten ekran teoretycznie zabezpiecza elektromagnetycznie, natomiast nie powoduje jakichś tam większych zakłóceń. Co tutaj, na co warto zwrócić uwagę? Jak zobaczycie, tutaj jest wpięta w tej chwili karta CF przez adapter. Tutaj w tej chwili kopiują się na dysk rzeczy, które po prostu chcę posiadać. Amigi jeszcze nie zamykam, bo zrobię, że tak powiem, kopię zapasową tak przygotowanego dysku. Tutaj w Amidze, jak tutaj troszeczkę z spodu wystaje, mamy Kickstart 3.2, czyli nowy. Ale wracając tutaj do karty, ta obudowa ma bardzo dużo plusów, między innymi tutaj pod spodem przezroczysty, pod kartą rozszerzeń, oprócz tego, że przezroczysta pokrywa, to ona jest żebrowana, także lepiej odprowadza temperaturę. Natomiast to wycięcie nie jest super precyzyjnie pod kartę. Tutaj instalując w rogu płytę główną, w przypadku ekranu mamy tutaj taki wsadzany element i przekręcany od dołu. W przypadku tej wersji bez ekranu ja mam tutaj do ekranu miałem dołączony taki element, który przekręcałem. Musiałem to bardzo dobrze tutaj wyregulować, żeby mieściła się tutaj karta, co było bardzo istotne, bo przy pierwszym przykręceniu, ze względu na to, że ten otwór nie jest super precyzyjny w tej obudowie, nie mogłem włożyć karty, więc na to warto zwrócić uwagę. Oczywiście sama obudowa, jak tutaj widać, ma dodatkowe wyjścia, chociażby na USB i kilka jakichś takich elementów mocno modernizujących ją, co jest jej niewątpliwie zaletą. Także wykorzystuję tutaj płytę główną, jak widzicie jest to wersja 1D4. I co mamy tutaj dodatkowe, bo myślę, że warto na to zwrócić uwagę. Między innymi tutaj wystaje ScanDoubler, który między innymi tutaj ma taki element obok wpięcia taśmy od klawiatury. Dzięki temu elementowi możemy na wyjściu, co Wam jeszcze pokażę, HDMI lub DSAP, czyli VGA, możemy po podłączeniu do monitora za pomocą klawiatury dostosować sobie położenie ekranu, czy nawet zmienić rozdzielczość bez regulacji monitora. Jest to bardzo sympatyczne i praktyczne. Do tego jest ten mały element tutaj nakładany na chip sterujący klawiaturą, niezbędny. Co jest wadą? Małą wadą jest to, że jeśli tutaj założymy, to już tutaj tego klipsa od klawiatury nie jesteśmy w stanie rozpiąć, więc najpierw trzeba zdjąć ten element, później rozpinać ewentualnie. Sama klawiatura, jak widzicie, jest tutaj w wersji czarnej. Są w tej chwili dostępne tego typu klawiatury, więc nie ma problemu, żeby kupić. Natomiast, co jest bardzo ważne i istotne, wymieniłem, jak widzicie, tu jest nowa, całkowicie nowa taśma i ta nowa taśma jest oczywiście od nowej membrany, bo klawiatura nie była w pełni sprawna.
Tu od Architecha kupiłem taką membranę. Ona się sprawdza genialnie. Klawisze chodzą super miękko. W punkt jest, że tak powiem, zaznaczany dany znak, więc jest to naprawdę super jakościowo produkt. Poprzednia membrana bardzo przy rozkładaniu klawiatury, jak próbowałem otworzyć i zobaczyć, w jakim jest stanie, ona się rozwarstwiła ze starości, więc klawiaturę udało się tutaj doprowadzić do stanu używalności i ona naprawdę super działa. To miejsce, które tutaj widzicie, to jest taśma, która wychodzi na zewnątrz z łączem HDMI. To Wam jeszcze pokażę po złożeniu tego sprzętu. Ale co jest ważne i najbardziej istotne, jak widzicie, tutaj mamy Blizzarda PowerPC. Kartę, która miała procesor 0,40 i PowerPC 210 MHz, natomiast tutaj Stachu z forum PPA naprawdę zrobił bardzo dobrą robotę. Został wymieniony procesor, została wymieniona nowa bateria. Akurat baterię wymieniłem sam, natomiast tutaj kwestia wymiany procesora i dodatkowo oscylatory zostały włożone w podstawkę. To Wam pokażę, jak to dokładnie wygląda. O ile, to jest ciekawe, nie jestem w stanie tego wyjaśnić, o ile karta, kiedy była kartą 0,40, bywały sytuacje, że kilka razy trzeba było startować komputer, żeby wystartowała, bo zgłaszała czarny ekran. Natomiast teraz po wymianie procesora, prawdopodobnie w graniu firmware'u, chodzi jak nowa sztuka. Startuje za każdym razem, także jest to naprawdę bardzo fajna karta. Oczywiście, kiedy tutaj mi się wszystko zainstaluje, to będę chciał Wam pokazać, jak to wszystko działa. Stacje dyskietek, jak widzicie, jest to oryginalna stacja od Amigi, montowane w Amigach 600 czy w Amigach 1200. Sama stacja została otworzona, przeczyszczona, więc jest w pełni sprawna. Oczywiście ze względu na to, że cały komputer będzie przezroczysty z elementami czarnymi, przycisk wydrukowałem na drukarce żywicznej, także sam przycisk jest w super jakości i jest całkowicie odporny na temperaturę, więc nawet nie przypomina wydruku tak naprawdę ze względu na swoją jakość. Jak widzicie, na karcie dodatkowo zainstalowane są dwa SIM-y po 128 MB. Jest to karta, która postaram się pokazać przy rzucie z drugiej strony, która posiada dodatkowo moduł SCSI, także jest to taka pełna w tej chwili mocno rozbudowana wersja, która, jeśli chodzi o procesor Motorola, chodzi na 60 MHz, a nie na 50, ze względu na to, że przy 60 MHz cały czas moduł SCSI działa, będę chciał go w przyszłości uruchomić. Także biorę się za składanie tego komputera. Za chwilę go pokażę Wam w trochę innym rzucie, jak już komputer wygląda finalnie. Bym zapomniał, jeszcze jeden szybki rzut. Jak widzicie, w tej chwili po przesunięciu klawiatury mamy tutaj ScanDoubler, ale obok przy podłączeniu dysku mam zainstalowany moduł DOM, czyli Disk for Module, taka przemysłowa wersja dysku SSD na IDE 44. Jest po prostu bardzo dobrej jakości dysk, bardzo mały, także super jako alternatywa dysku talerzowego, dużo bardziej trwały niż w przypadku standardowych kart CF. A dodatkowo, jeśli chcielibyśmy tutaj dysk standardowy zainstalować, to sanki znajdują się tutaj, gdzie ScanDoubler, także nie chciałem, żeby tutaj doszło do jakiegokolwiek zwarcia z metalowymi sankami, więc ze względu na to, że tutaj nie stosuję w tej Amidze ekranów, także takie troszeczkę pogodzenie efektu wizualnego z praktycznym zastosowaniem. W
tej chwili na ujęciu widzicie, jak prezentuje się ta półprzezroczysta obudowa. Jest widoczna właściwie cała płyta główna i inne elementy. Dzięki tej obudowie to będę mógł tutaj Wam pokazać te inne elementy. Jak widzicie, tutaj prześwituje taki niebieski PCB. To jest PCB od wyjścia Scandablera. Ten Scandabler został zainstalowany na takiej półprzezroczystej płytce, którą tutaj wydrukowałem do tego projektu specjalnie z żywicy. Także pokażę Wam, jak to się prezentuje od strony portu HDMI. Tutaj widać troszeczkę przez przezroczystą budowę port DSAB, czyli port VGA. Także jest tutaj wybór, jak chcemy wypuścić sam sygnał. Natomiast obudowa, nie wiem, czy uda mi się tutaj Wam pokazać. Mamy tutaj też podpisy na obudowie osób związane z tym projektem, także jest to naprawdę bardzo fajny gadżet. Zobaczcie, sama tutaj ta pokrywa, którą instalujemy, ona jest tutaj mocno zmieniona, także mamy możliwość większej wentylacji karty, co jest, myślę, tutaj bardzo istotne, szczególnie przy takim potworze, jaki mamy tutaj zainstalowany. Jak widzicie, karta PowerPC od Phase 5, czyli od fazy 5. Mamy zarówno procesor Motorola, jak i procesor PowerPC. I teraz jeszcze raz wielkie podziękowanie dla Stacha 100 z forum PPA. To on między innymi stawił tutaj podstawkę pod ten procesor. Tutaj była wersja 0.40, także Stachu wstawił podstawkę, mogłem zainstalować 0.60. Dodatkowo został zmieniony flash w samej karcie. Natomiast również przez Stacha został zmieniony również software'owo, ale też fizycznie flash na samej karcie, bo tamten już nie domagał. Także naprawdę bardzo dobra robota ze strony Stacha. Jak widzicie, Stach również wymienił, znaczy tu jest troszeczkę wyżej, Wy tego może nie widzicie, ale Stach tutaj zamontował podstawki pod oscylatory sterujące jednym czy drugim procesorem. I teraz tak, procesor troszeczkę się podniósł przez podstawkę, ale jest mniej więcej na poziomie tego radiatora. Natomiast delikatnie wyżej, tutaj Stachu mnie ostrzegał, że będzie taka sytuacja, jeśli zdecyduje się na taki krok, ale chciałem mieć możliwość tutaj sterowania jednym czy drugim procesorem, częstotliwością. Zresztą ten procesor jest podkręcony do 60 MHz ze względu na to, żeby ta tutaj taka nietypowa szyna stworzona przez Phase 5 moglibyśmy podłączyć SCSI, szybkie SCSI, nie obciążające procesora, od 7 do 10 MB na sekundę, także bardzo fajne rozwiązanie. Czekam na taki kabelek, żeby mi nowy przyszedł, bo można takie kable, chociaż tu jest nietypowa wtyczka, nabyć, także cieszę się bardzo z tego powodu. Sama karta to jest ewenement, nie tylko na skali Amigi, ale ogólnie, czyli jedna karta procesorowa z dwoma całkowicie innymi procesorami, które współdzielą się jedną pamięcią. Mamy możliwość oczywiście odpalenia Amiga OS 4.1, ale jednak ten PowerPC 210 MHz on jest troszeczkę za wolny, żeby te nowsze rzeczy tutaj w OS 4.1 uruchamiać. Natomiast dużo fajniejszą i sympatyczną sytuacją jest OS serii 3, w moim przypadku 3.2, gdzie Motorola steruje całym OS-em. Do tego jest zainstalowane dodatkowe oprogramowanie, które steruje procesorem PowerPC i to oprogramowanie, taka nakładka systemowa, tak naprawdę jest jeszcze, powiedzmy, w dwóch wersjach, ze względu na to, że system do sterowania PowerPC może mieć dwa rodzaje jądra systemowego, czyli mamy tutaj Warp OS lub ewentualnie Power Up, czyli Power Up został jako pierwszy stworzony
Moim zdaniem jest szybszy troszeczkę i stabilniejszy, natomiast jest dużo mniej na niego programowania. Tutaj Warp OS się rozwinął dużo bardziej. Ja Wam to wszystko już pokażę w systemie, jak to działa, jak mogę przełączać te systemy, które sterują PowerPC. Także to Wam pokażę. Natomiast ta karta to jest majstersztyk, jeśli chodzi o karty turbo. Nie miałem wolnej ręki, więc zamknąłem klapkę, także możecie tutaj zobaczyć, że klapka się zamyka, jest dobra cyrkulacja powietrza. Ja już tą kartę w tej konfiguracji z zamkniętą klapką zostawiłem na 12 godzin, właściwie na całą noc, gdzie przegrywałem różnego typu rzeczy pod systemem. I tutaj komputer chodzi bardzo stabilnie i super. Jeśli się zapytacie o zasilanie takiego potwora, to tutaj chcę Wam pokazać, mam nadzieję, że będzie widać. Czyli produkowany w Polsce taki malutki zasilacz. Jest to zasilacz, który jak widzicie na 5 V, co jest najważniejsze dla nas, ma 8 amperów. Także jest rewelacyjny, jeśli chodzi o to. Ma jeszcze jedną taką super zaletę, bo ja go używam do tej Amigi, jak i do Amigi z innymi kartami 0.60. Tutaj jest taka zaślepka. Pod tą zaślepką mamy wejście na wkrętak i możemy regulować sobie delikatnie napięcie na tym zasilaczu. Także jak na przykład dla karty Warp 1260 mamy informację o napięciu na 5 V, tam w oprogramowaniu Amigi, gdzie jest te 5 V przerabiane na 3 z groszami. Mamy tam informację o napięciu, także możemy sobie dokładnie wyregulować te 5 V, żeby to zasilanie było dokładnie takie, jakie sobie tutaj, bez spadków, jak sobie życzył producent. Także naprawdę super malutki zasilacz, także polecam. Lubię projekty, które wyglądają estetycznie, na ile to jest możliwe. Także jak widzicie, tutaj pod HDMI z tyłu jest również wydrukowana przezroczysta maskownica, tak żeby to stylistycznie pasowało. Oczywiście drukarka nie na firmament, tylko na żywicę, także trwałość naprawdę super. I dodatkowo przycisk od oryginalnej Amigi w kolorze czarnym, czyli w kolorze klawiatury, tak żeby to się wszystko ładnie komponowało. Także tak wygląda projekt, a to jest ten wcześniejszy rzut i sama ta podstawka, która jest pod wyjście, również przezroczysta. Ok, startujemy z samym systemem. Ja w tej chwili uruchamiam komputer. Przepraszam Was za rybie oko i sposób przechwytywania obrazu tak, a nie inaczej, ale chciałem, żebyście widzieli cały proces uruchamiania, restartowania, bo będziemy musieli to kilkakrotnie zrobić. Tutaj powiem Wam, z czego to też wynika. Także widzicie ekran Amigi, jak i same diody, które tutaj sygnalizują pracę. Amiga startuje, za chwilę zrobi restart. Restart oczywiście jest związany z procesorem 0.60 oraz z bibliotekami, które karta ma tutaj wbudowane, a ma biblioteki do procesora 0.60, jak i do PowerPC, czyli do nadzoru pod systemem, pod OS-em 3, czyli dla Motorola. I po restarcie tutaj w tej chwili już nam system startuje i będziemy mieli załadowaną dodatkową kontrolę Power Up, czyli tą kontrolę, którą, o ile dobrze kojarzę, Power Up zostało stworzone, to jądro systemu, nakładka zostało stworzone jako pierwsze i mamy te pierwsze oprogramowanie na PowerPC powstawało pod to jądro. Ono jest bardzo stabilne, jest szybsze moim zdaniem od Warp OS-a, natomiast
jest dużo mniej oprogramowania. Jak widzicie, sam system już wystartował. Tutaj na listwie mamy widziane te dwie kości po 128 MB. Tutaj, jeśli chodzi o chip RAM, o pamięć graficzną, jest jej stosunkowo niewiele z tych 2 MB, a związane jest to głównie z tym, że tutaj ScanDoubler nam robi rozdzielczość 1024x768 skalowane do 800x600. Tutaj jest troszeczkę takich sztuczek, jest dodatkowe oprogramowanie, może Wam pokażę. Jeśli kogoś by interesowało takie rozwiązanie, to jak najbardziej można to sobie sprawdzić i zweryfikować. Ja mam akurat, bo głównie podłączam pod monitory klasyczne 4x3, jeśli chodzi o klasyczną Amigę. I tutaj widzicie sterowniki High GFX i one tutaj 800x600 działają. One by działały nawet bez ScanDoublera, tylko by oczywiście ekran migotał, byłby trochę innej jakości. Tutaj ScanDoubler ze swoimi tam dodatkami potrafi nam tutaj stworzyć bardzo ładny obraz, wysokiej rozdzielczości. Działa to właściwie jak karta graficzna. Jedyna różnica jest taka, że ScanDoubler oczywiście nie ma swojej pamięci, więc korzysta z pamięci wbudowanej w Amidze. Także tak to wygląda. I teraz co chciałbym Wam pokazać? Może pokażę Wam, jak wygląda sama konfiguracja. Czyli jeśli ja sobie tutaj wejdę w programy, no niech będzie Witch Amiga. OK. O, tutaj nawet macie od ScanDoublera informację, że to jest 1024x768 skalowane w standardzie VESA. A co tutaj widzimy w systemie? Motorola 68060. Ja tutaj mam 60 MHz, także tak jak Wam mówiłem, Stachu mi wlutował między innymi podstawkę pod oscylator do sterowania procesorem. 60 MHz, z tego co wiem, nawet dla u niektórych 63-64 to jest ta taka graniczna wartość, dla której działa bezproblemowo moduł SCSI, także mi te 60 MHz jak najbardziej wystarczy. Jak widzicie, mamy dostępny również procesor PowerPC. On jest tutaj taktowany 210 MHz, także ja tutaj go nie chcę podkręcać, to jest karta z epoki, więc ta konfiguracja jest naprawdę wystarczająca, jeśli chodzi o klasyczną Amigę, taką desktopową Amigę 1200. Jest to naprawdę potwór. Natomiast co Wam będę chciał pokazać? Będę chciał Wam pokazać różnicę między procesorem Motorola, jak tutaj działa ta nakładka na system, podsystem, który steruje procesorem PowerPC, zarówno dla jednego, jak i dla drugiego jądra. Także może Wam pokażę, jak to wygląda na samych grach. Jak widzicie, mam tutaj m.in. Quake'a, wstrząsy pod PowerPC, jak i Duma, port również dla PowerPC. I te porty, jak otworzę, to zobaczcie, mamy tutaj Power Up, czyli mamy wersję dla Power Upu, dla tego starszego systemu, bardziej stabilnego, moim zdaniem trochę szybszego i do tego bardziej popularnego. Mówiłem Wam, że po starcie karta automatycznie ładuje tutaj nam sterowanie tym systemem Power Up. Więc jeśli ja sobie tutaj Quake'a spróbuję otworzyć pod tym systemem Warp OS, to mam taki, a nie inny komunikat, to jest logiczne. Ale zanim uruchomię, to chciałem Wam pokazać, jak działa Quake, bo mam tutaj tego najszybszego Quake'a, tak mi się wydaje, że mam. Wydaje mi się, że instalowałem. AmiQuake. Pod Q szukałem, a to jest AmiQuake, czyli ta najszybciej działająca wersja. Zobaczcie, jak ona działa.
Uruchomiłem nową grę. Zobaczcie, można oczywiście sobie spokojnie już tutaj pograć, ale widzicie takie mocne zwolnienia, szczególnie jak są tutaj duże powierzchnie, gdzie się dużo dzieje. Ten Quake już jest grywalny, jak najbardziej. Natomiast pokażę Wam za chwilę, jak wygląda to na PowerPC, ale zanim to zrobię, to jeszcze Wam pokażę, może będziecie zainteresowani tym. Mówiłem Wam, że jak Scandabler instalowałem, obok Scandablera też instalowałem jeszcze nakładkę na chip, który pomaga sterować ekranem, żebyśmy sobie mogli tu dostosować ekran bez jakichś tam większych problemów i bez używania w ogóle monitora i jego ustawień. Jeśli nacisnę na klawiaturze Amigi Shift, Ctrl i tilde, uruchamiam takie specjalne menu. Myszką mogę sobie tutaj, zobaczcie, wysterować tak, jak mi pasuje obraz i tyldą go zatwierdzić. Także mogę sobie to dowolnie dostosować, ale mamy jeszcze więcej możliwości. Jeśli nacisnę Shift, Ctrl i tilde, oczywiście naciskając Ctrl tutaj oddaję też strzały w samej grze i teraz nacisnę literkę S, to mogę sobie tutaj jeszcze zmieniać rozdzielczości, tak żeby to lepiej dopasować. OK. Także te dodatkowe możliwości są super, jeśli korzystacie z nowych monitorów. Te monitory są w różnych proporcjach, można sobie to wszystko wyregulować. Oczywiście trzeba sam też zdefiniować wcześniej te dodatkowe rozdzielczości, więc, ale to jest wszystko możliwe. Jest sporo samouczków, być może zrobię o tym oddzielny materiał. Także widzicie, jak to działa na klasyczną Motorola. OK, postaram się teraz Wam pokazać, jak to działa pod kontrolą Power Up, bo w tej chwili mamy załadowane Power Up. OK, jak widzicie, mamy tutaj dodatkowe opcje. Żeby mógł to odpalić, to musiałem zainstalować sobie pakiet m.in. MUI, żeby to było obsługiwane. Mamy AHI, sterowniki zainstalowane również, także tutaj sterowniki AHI, AGA w palu i możemy sobie tutaj uruchomić. Ja sobie już może wyśrodkuję obraz. I ta sama wielka komnata w PowerPC. Także działa to z deka inaczej. I tak jak Wam mówiłem, Quake'a w wersji Warp OS nie mogę uruchomić. Ale zobaczcie, tu mam takie dodatkowe oprogramowanie zainstalowane. I mogę sobie podmienić bibliotekę Power Up na Warp Up lub odwrotnie i to w tej chwili zrobię, także komputer się automatycznie sam restartuje, podmieniając te biblioteki. Będziemy mieli możliwość uruchomienia programów, gier w wersji dla Warp OS-a. Wiem, że są zwolennicy instalacji Warp OS-a, żeby przeładowało się na starcie automatycznie już Amiga i wystartowała z Warp OS-em. Następnie pod Warp OS-a jest możliwość zainstalowania emulacji Power Upa. I wtedy możemy sobie teoretycznie włączyć większą ilość oprogramowania bez już dodatkowych restartów. Są tylko te restarty na samym początku. Natomiast ja sobie to sprawdzałem i weryfikowałem, że dla niektórego oprogramowania jest ta emulacja Power Up dosyć problematyczna. Może tego programowania nie jest za dużo, poza tym stabilność jest mniejsza, więc moim zdaniem wersja taka, że sobie wybieramy między Power Up a Warp tym OS-em jest dużo sympatyczniejsza. I teraz jeśli ja włączę to samo oprogramowanie i
teraz Power Upa będę próbował włączyć, to zobaczcie, nie mam takiej możliwości, bo nie mam tej nakładki systemowej, która steruje Power Upem, natomiast mam w tej chwili możliwość włączenia WordPressa. Ciężko mi ocenić akurat dla Duma, która opcja czy wersja jest szybsza, bardziej stabilna. Jedna i druga akurat dla Duma działa super. Jak widzicie, bardzo sympatycznie możemy tutaj sobie już pograć w Quake'a. Oczywiście tych tytułów jest dużo więcej. Ja tutaj mam kilka jeszcze zainstalowanych, to wam pokażę. Tylko tak, dla Duma, w Dumie procesor 0.60 radzi sobie bardzo dobrze, więc tych różnic może za wiele nie będzie. Natomiast mogę wam pokazać, oczywiście w tej chwili mamy przeładowanego WordPressa i mogę tylko tą uruchomić, tej nie uruchomię. I teraz ważne, każde krotne zrestartowanie komputera to jest cały czas ten sam system siedzi podmieniony. Dopiero jeśli ja tutaj w oprogramowaniu sobie podmienię, dopiero wtedy mogę używać innego. Natomiast jeśli ja sobie tutaj Duma teraz uruchomię dla WordPressa, on czasami jest jako WordPub nazywany, także tych nazw jest trochę. Zobaczcie, ile rodzajów mam dodatkowych rozdzielczości, ze względu na to, że Scandable pracuje troszeczkę jak karta graficzna. Kilka rzeczy jest zdublowanych, niemalże identycznych. HD 720 low-res to właściwie to samo, niemalże to samo, jeśli byśmy tutaj puścili low-res po palu, co ja w tej chwili uczynię. Jak widzicie, gra działa bardzo, bardzo szybko. Tutaj jak wcześniej miałem Motorola 040 i ona chodziła o połowę wolniejszą pamięć miała, to była różnica między 040 a PowerPC. Przy 60 jest to niemalże niezauważalne, ale możemy jak najbardziej uruchomić. Tak na koniec, jeśli chodzi o kwestię gier, bo są naprawdę, jest sporo portów. Jest tutaj Payback, który jest rewelacyjną grą, jest port na PowerPC, w tej chwili nie mam zainstalowanego, a trochę nie mam też dlatego zainstalowanego, że na 0.60 szybkiej działa to znakomicie, więc tutaj też jakichś wielkich różnic nie zauważyłem. Podobnie w przypadku Heretica. Heretic akurat ten port już ma wbudowany launcher i możemy sobie odpalić przez ten launcher lub bezpośrednio pokażę wam tutaj na Motoroli.
Jak widzicie, działa to naprawdę bardzo, bardzo szybko na Motorola, więc ta wersja PowerPC, no być może do wyższych rozdzielczości mogłoby się przydać, ale ja te klasyki wolę oglądać w tych rozdzielczościach bardziej natywnych, tak jak wychodziły. Natomiast zobaczmy, Heretic i macie tutaj Warp OS. Jak widzicie, ja dużych różnic nie jestem w stanie wskazać dla takich tytułów, także jeśli jest możliwość, to jednak klasyczna Motorola tutaj robi robotę. Są nowe porty, także nowszych gier, gdzie można tutaj na PowerPC już uruchomić. Natomiast w tej chwili może w formie takiej zajawki chcę Wam tylko pokazać, że no ja tutaj troszeczkę się pobawiłem w instalowanie różnych rzeczy, ale mamy między innymi tutaj widzicie chociażby dodatkowe to oprogramowanie, które instalowałem, tą możliwość przełączania się między jednym a drugim systemem, dodatkowe biblioteki, ale mamy AMI AMPA, który możemy tutaj odpalić pod PowerPC. Mamy dodatkowe programy do odtwarzania filmów, gdzie tutaj Motorola sobie już nie radzi. Tutaj sobie PowerPC radzi dużo lepiej. Także przez Frogera czy tego typu programowanie można pokazać, że to fajnie działa i można ten dodatkowy procesor mocno wykorzystać. Do emulacji oczywiście również możemy wykorzystywać oprócz Scama, który jest oczywiście w wersji pod PowerPC, ale tutaj równie dobrze sobie Motorola 060 radzi. Natomiast mamy tutaj bardzo stare oprogramowanie, ale działające, czyli MEIMA, automaty i możemy sobie to w fajny sposób uruchomić i odpalić emulację. O, coś tutaj kliknąłem nie tak jak trzeba. Ok, zrobię restart systemu. Także jak najbardziej możemy sobie uruchomić taką emulację. Ta emulacja dla starszych tytułów działa ok, ale zainstalowałem sobie m.in. Final Fight i to już działa troszeczkę za wolno względem automatu. Nie mówię, że procesor nie domaga, natomiast te wersje oprogramowania są naprawdę bardzo, bardzo stare. Natomiast można to jak najbardziej używać również do takich celów. Ja może w kolejnych materiałach będę Wam chciał przybliżyć to PowerPC odnośnie tego dodatkowego oprogramowania, czyli odtwarzanie muzyki, odtwarzanie filmów. Może emulacja również, odpalimy kilka tytułów pod MEIMA. Natomiast będę chciał to zrobić w oddzielnych odcinkach, tak żeby te materiały nie były zbyt długie. Ja w tej chwili kończę ten materiał. Jeśli Wam się podoba, to prosiłbym o jakiś komentarz, szczególnie jeśli mieliście w przeszłości PowerPC. Ja nie miałem, dla mnie było to zawsze marzenie, także udało mi się to marzenie już można powiedzieć, że wiele lat temu spełnić, bo kartę kupiłem we Francji, karta do mnie przyjechała w stanie nieznanym za bardzo rozsądne pieniądze, biorąc pod uwagę dzisiejsze ceny. Natomiast karta okazała się w pełni działająca i przyjechała w oryginalnym opakowaniu z oryginalną instrukcją.
także jestem z niej bardzo zadowolony. Zrobiłem z niej użytek taki, jak widzicie w tej klasycznej Amidze. Może uda mi się kupić dodatkową jeszcze kartę graficzną montowaną tutaj w tej desktopowej Amidze, tak zwaną Vision. Natomiast nie chcę tego przekładać do wersji wieżowej. Mam oddzielną wersję wieżową Amigi z procesorem Motorola 060, która działa prawie na 100 MHz. Jest tam karta graficzna Voodoo, są tam inne rzeczy. Marzy mi się tutaj jeszcze karta graficzna, może kiedyś uda się kupić, a może Wy macie do sprzedania, także jestem otwarty na propozycje. Także mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Także do usłyszenia w kolejnych materiałach.